Tym razem Warm Audio w najmniejszym stopniu nie dąży do zakamuflowania źródła swojej inspiracji, a jest to Neumann U47 FET, czyli półprzewodnikowa wersja lampowego U47. U47 FET pojawił się na początku lat 70., pozostając w produkcji do 1986 roku. Obecnie dostępna jest jego wersja Reissue, którą wielu realizatorów upodobało sobie nie tylko do wokalu, ale też do ujęć stopy zestawu perkusyjnego oraz wzmacniaczy gitarowych. Ktoś może zapytać, co odróżnia Warm Audio W47 Junior od Warm Audio W47F. W sumie różnic nie ma zbyt dużo, są tylko 3. Trzeba jeszcze dodać, że 47 Junior jest znacząco tańszy, ma dodatkowo przełączane charakterystyki. A te różnice są tylko 3, jak już wspomniałem: kapsuła, elektronika i transformator wejściowy, czyli w zasadzie wszystko, co najważniejsze w mikrofonie. Tomasz Wróblewski, 0dB.pl, Twój poziom odniesienia. Co tydzień znajdziesz tutaj nowe testy, porady i prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i Pro Audio. Zapraszam! Kapsuła, choć dwumembranowa, ma tylko jedną membranę aktywną ze środkowym wyprowadzeniem i jedną membranę stałą backplate. Druga membrana to sam mylar, pełniący w całej konstrukcji rolę elementu oddziałującego na charakterystykę kierunkową, w tym wypadku nerkową. Kapsułę tę zaprojektowano specjalnie do tego modelu mikrofonu. Elektronika jak za dawnych lat, podobnie jak w U47 FET, rozłożona niejako półkowo z oddzielną płytką konwertera impedancji, wzmacniacza liniowego i źródła prądowego oraz transformatora. W tym ostatnim przypadku jest to wyrób amerykańskiej manufaktury AMI TAP Funkenwerk, która od lat specjalizuje się w klasycznych mikrofonach i ma szeroką ofertę transformatorów opartych na oryginalnej niemieckiej specyfikacji. Wszystkie transformatory robione są ręcznie w USA i wcale nie tanie. Całość wygląda równie siermiężnie jak oryginały z lat 70., ale użyte w środku podzespoły są nowoczesne i pochodzą z tak zwanej wysokiej półki jakościowej. Mamy zatem kondensatory tantalowe, tranzystor FET 2N3819 produkcji Fairchild, kondensatory foliowe i metalizowane rezystory o najwyższej tolerancji. Całość całkiem zręcznie zmontowana ręcznie na Dalekim Wschodzie, a następnie sprowadzona i przetestowana w Teksasie. Mikrofon swoje waży, ponieważ wszystko jest w nim solidne i metalowe, z mosiądzu pokrytego niklem. Osłona kapsuły ma 3-warstwową siatkę, jak w oryginale, a dostępne przełączniki pozwalają na zastosowanie tłumika 10 dB oraz filtracji górnoprzepustowej, tu ustawionej bardzo wysoko, powyżej 100 Hz. Nie brano pod uwagę montażu w elastycznym zawieszeniu. Jest tylko wspornik umożliwiający zmianę kąta pochylenia mikrofonu, który jest także jednym z elementów nośnych całej konstrukcji wewnętrznej. Całość zapakowano w elegancką drewnianą trumienkę wyłożoną atłasową tkaniną ze stylowymi okuciami, ale bez kluczyka i reduktora gwintu. Co takiego jest w U47 FET, a zatem miejmy nadzieję także w WA47F, że jest tak bardzo pociągający dla realizatorów i wykonawców? Z uwagi na duży zakres i zapas dynamiki, z włączonym tłumikiem zdecydowanie wykraczający poza poziom SPL wszystkich dźwięków, które da się usłyszeć, można go dość odważnie postawić tam, gdzie jest naprawdę głośno. Niektórzy bez namysłu pozycjonują go przed dużym bębnem zestawu perkusyjnego, wychodząc z założenia, że jeśli mikrofon ten sprawdził się na nagraniach Foo Fighters i Daft Punk, to musi być naprawdę twardym zawodnikiem. Stawał też kapsułą w twarz z takimi wyczynowcami jak Bon Scott czy David Lee Roth i przynajmniej pierwszego z nich przeżył, uwieczniając jego głos na fantastycznych płytach AC/DC. W tym ostatnim przypadku nieustraszenie patrzył też na wprost w głośniki zestawów gitarowych braci Young.
Jeśli zapytamy mikrofony pojemnościowe, to powiedzą nam, że nie są to źródła, z którymi najchętniej chciałyby współpracować. Zatem 47 FET ciężko zapracował sobie na opinię Rambo wśród pojemnościowych wielkomembranowców. Przejście z lamp od razu na tranzystory FET było pod koniec lat 60. dla branży Pro Audio jak lot w kosmos. Lampy zaczęto zastępować tranzystorami FET, ale dość szybko pojawiły się nowe problemy. FETy miały małą tolerancję na duże napięcia i sygnały, a poza tym miewały spory poziom szumów. Trzeba więc było przekonstruować kapsułę K47 pod kątem współpracy z innym elementem niż pentoda i zastosować nieco bardziej skomplikowaną elektronikę. Ponieważ na rynku pojawiły się lepsze i dające wyższe wzmocnienie przedwzmacniacze, konstruktorzy Neumanna uznali, że mogą zmniejszyć czułość nowego mikrofonu o mniej więcej 6 dB, dodając kolejne 6 jako tłumik. I to tutaj tkwi tajemnica tak dużego zakresu dynamiki U47 FET. Zacznijmy od gitary elektrycznej. 20-letni Gibson Les Paul, przetwornik przy gryfie, nagrany liniowo w wejście instrumentalne interfejsu Universal Audio Apollo Twin. Chciałem użyć reampingu, by wyeliminować wpływ intonacji na brzmienie. Każdy mikrofon pracuje zatem z tym samym materiałem i w takim samym ustawieniu, na wprost kopułki głośnika w sugerowanej przez mistrzów konsolety odległości 4 cale, czyli około 10 cm. Wzmacniacz? To basowy Pivey TKO-75 z 15-calowym głośnikiem w obudowie zamkniętej, na który podaje sygnał liniowy z małego Piveya Rage 158, mającego ciekawy tor sygnałowy SuperSat. Taką karkołomną konfigurację stosuję wtedy, kiedy potrzebuję mocno przesterowanej, ale rozpoznawalnej dynamicznie gitary. Oba wzmacniacze to starocie, mające dobrze ponad 25 lat, ale odrestaurowałem je pieczołowicie i niekiedy wyciągam na takie właśnie okazje. To jest to, co poszło na reamping. A teraz efekty jego pracy z różnymi mikrofonami. Usłyszycie sygnał prosto z mikrofonu po lekkim ustereofonicznieniu i odpowiedniej obróbce pozwalającej ocenić charakter brzmieniowy każdego z mikrofonów. SM57 Aston Spirit Twin 87 Vintage MXL 2006 Worm Audio WA47 Junior i wreszcie Worm Audio WA47F.
Zapewne się domyślacie, dlaczego wielu realizatorów lubi SM57 do gitar. Po pierwsze, jest wyjątkowo wygodny. Celujemy, ustawiamy kąt w razie potrzeby, a miejsca jest na tyle dużo, że można dostawić 2 albo 3 sitka dla uzyskania różnych barw. Po drugie, ma w sobie wszystkie częstotliwości. Podcinamy tylko lekko górę i rzecz jest gotowa do miksu. Ale ten dźwięk nie ma w sobie aż takiej finezji i tutaj mikrofony pojemnościowe sprawują się ciekawiej. Dlatego oprócz 57 przy samym głośniku stosuje się też inne mikrofony w nieco większej odległości. Jak w tym towarzystwie wypadł WA-47F? Brzmi najbardziej tajemniczo, dość ciemno, a jednocześnie nie ma takiej siarki, którą słychać w innych. Dodam jedynie, że Twin 87 pracował tutaj w trybie vintage, bo w trybie modern jest zdecydowanie zbyt jasny. 47F w mojej opinii wypadł najciekawiej. Jest taki mięsisty, mocny, szczegółowy, a wszystkie elementy soniczne są we właściwej proporcji. Na nim najlepiej słychać, że użyta gitara to Les Paul. Po prostu jest grubo. A teraz posłuchajmy różnych mikrofonów na moim głosie, jedynym, który mam zawsze pod ręką. MXL2006. Zacznijmy od gitary elektrycznej. 20-letni Gibson Les Paul, przetwornik przy gryfie, nagrany liniowo w wejście instrumentalne interfejsu Universal Audio Apollo Twin. Chciałem użyć reampingu, by wyeliminować wpływ intonacji na brzmienie. Każdy mikrofon pracuje zatem z tym samym materiałem i w takim samym ustawieniu. Twin 87 Modern. Zacznijmy od gitary elektrycznej. 20-letni Gibson Les Paul, przetwornik przy gryfie, nagrany liniowo w wejście instrumentalne interfejsu Universal Audio Apollo Twin. Chciałem użyć reampingu, by wyeliminować wpływ intonacji na brzmienie. Każdy mikrofon pracuje zatem z tym samym materiałem i w takim samym ustawieniu. Twin 87 Vintage. Zacznijmy od gitary elektrycznej. 20-letni Gibson Les Paul, przetwornik przy gryfie, nagrany liniowo w wejście instrumentalne interfejsu Universal Audio Apollo Twin. Chciałem użyć reampingu, by wyeliminować wpływ intonacji na brzmienie. Każdy mikrofon pracuje zatem z tym samym materiałem i w takim samym ustawieniu. Aston Spirit. Zacznijmy od gitary elektrycznej. 20-letni Gibson Les Paul, przetwornik przy gryfie, nagrany liniowo w wejście instrumentalne interfejsu Universal Audio Apollo Twin. Chciałem użyć reampingu, by wyeliminować wpływ intonacji na brzmienie. Każdy mikrofon pracuje zatem z tym samym materiałem i w takim samym ustawieniu. WA-47 Junior. Zacznijmy od gitary elektrycznej. 20-letni Gibson Les Paul, przetwornik przy gryfie, nagrany liniowo w wejście instrumentalne interfejsu Universal Audio Apollo Twin. Chciałem użyć reampingu, by wyeliminować wpływ intonacji na brzmienie. Każdy mikrofon pracuje zatem z tym samym materiałem i w takim samym ustawieniu. WA-47F. Zacznijmy od gitary elektrycznej. 20-letni Gibson Les Paul, przetwornik przy gryfie, nagrany liniowo w wejście instrumentalne interfejsu Universal Audio Apollo Twin. Chciałem użyć reampingu, by wyeliminować wpływ intonacji na brzmienie. Każdy mikrofon pracuje zatem z tym samym materiałem i w takim samym ustawieniu. 47F nie jest taki miękki i ciepły jak 47 Junior, choć ma sporo takiego specyficznego, powłóczystego brzmienia, a jednocześnie słychać w nim efektowne iskierki, których Junior nie ma. To one właśnie nadają mu szlachetności takiej radiowości i posmaku high-end. Generalnie, gdy mu się tak przyglądam, to pasuje do niego taka nazwa misiek. Jeszcze nie niedźwiedź, ale właśnie misiek. Taki puchaty, ale ruchliwy. Pękaty, ale wciąż zgrabny. A do tego bardzo przyjemny dla ucha i dla oka. Taki wręcz przyjacielski.
dociekanie, czy WA47F brzmi tak jak U47F i liczenie diabłów na końcu szpilki jest bezsensowne. 50-letni mikrofon, do którego napluło różnymi substancjami chemicznymi tysiące wykonawców, zawsze będzie miał w sobie coś unikalnego i niepowtarzalnego. Zaś ten oto 47F w wydaniu Warm Audio to nówka sztuka nieśmigana, wykonany jak trzeba i wyglądający jak trzeba. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Warm Audio WA47F to fantastyczny mikrofon, któremu zdecydowanie warto się przysłuchać, pamiętając przy tym, aby zawsze trzymać się 0 dB. PL